Dziś, bracia i siostry, w obydwu czytaniach pojawił się ten obraz świątyni. Z Księgi Machabejskiej czytaliśmy o oczyszczeniu świątyni, która została splugawiona przez pogan, zbezczeszczona przez najgorszych wrogów, przez armię syryjską Antiocha Epifanesa, i to miejsce święte zostało splugawione, zniszczone kultami pogońskimi, zresztą również w sposób taki fizyczny nawet została zniszczona. Izraelici weszli do tej świątyni i na pewno dotknęło nas to, że oczyszczenie świątyni, taka rekonsekracja świątyni dokonała się tego samego dnia, w którym została to świątynia zbezczeszczona. Jakby w tym samym miejscu, w tym samym czasie, jakby jakiś cykl musiał być zamknięty. Podobnie jest napisane o wyjściu Izraela z ziemi Egiptu, że Izrael wyszedł w noc paschalną po 430 latach, kiedy weszli do Egiptu, po 430 latach wyszli tego samego dnia, którego weszli do Egiptu. I tak myślę, że w naszym życiu też możemy obserwować pewne zależności, może nawet za mało powiedziane, pewne prawidłowości, które dzieją się w naszym życiu. Tam, gdzie dokonał się grzech, w tym samym miejscu musi się rozlewać łaska. I tak jak mówi Paweł, gdzie zmógł się grzech, tam obficie rozlewa się łaska. Ale Paweł nie chciał przez to powiedzieć, że można grzech i łaskę pomieszać. Że można jednocześnie żyć w grzechu i sądzić, że Pan Bóg na ten grzech przymyka oko, a drugim okiem patrzy na nas łaskawie. Widzieliśmy dzisiaj w Ewangelii, że Jezus, wchodząc do świątyni, wygnał przekupniów, a nie naprzeciwko przekupniów wybudował ołtarz. Nie da się pomieszać jednego z drugim. Nie da się pomieszać śmietany i łajna. Nie da się jednocześnie wziąć zgniłą materię, coś zniszczonego i wsadzić do talerza z obiadem. Nie do zjedzenia. Budziłoby to w nas wstręt, gdybyśmy w brudnym, zaśmierdziałym, zaśniedziałym naczyniu próbowali zjeść świeży obiad. I tak samo każdy z nas jest jakimś naczyniem wobec Boga. I chociaż naczynie może się często brudzić, musi się często oczyszczać. Jeśli się nie oczyszcza to naczynie, to choćby było ze złota, to budzi to wstręt w oczach Bożych, kiedy jednocześnie w grzechu próbujemy przyjąć łaskę. To nie da rady. Trzeba coś wyrzucić albo z czegoś zrezygnować. Boga się nie da oszukać. Siebie tak, ale Boga się nie da. I Jezus dzisiaj w Ewangelii wchodzi do świątyni, bierze sznur i wyrzuca przekupniów, bo jest w człowieku taka tendencja do myślenia o tym, że jeśli siebie samego człowiek może oszukać, to i Boga też się uda. Licząc na miłosierne jakieś dodatki, jakieś bonusy. Ale miłosierdzie nie omija prawdy. Miłosierdzie jest dostępne dla człowieka wtedy, kiedy człowiek jest prawdziwy i niczego przed Bogiem nie ukrywa, wszystko wyznaje. I wtedy Bóg jest miłosierny, bezwzględnie. Ale jest coś dzisiaj w tym czytaniu takiego, co przy medytacji obudziło moją szczególną uwagę. Bo kiedy medytowałem ten tekst z Ewangelii Łukasza, jak to Jezus wszedł do świątyni i powiedział: mój dom ma być domem modlitwy, a nie jaskinią zbójców, to później po oczyszczeniu tej świątyni, jakby po rekonsekrowaniu tego miejsca, mówił do ludzi. Długo mówił, przemawiał. I zostało napisane, że ludzie słuchali go z ogromną uwagą, ale w oryginalnym tekście jest napisane trochę inaczej, tak trochę idiomatycznie. Że lud cały zawisał, słuchając Jezusa. Trochę dziwne sformułowanie. Zawisał. Execremato. Jak to zawisał? To jest taki idiomatyczny zwrot, który mówi, że ktoś zawiesił słuch na kimś.
Tak jak się zawiesza wzrok na czymś na przykład. Chociaż to nie znaczy, że człowiek oczy wyjmuje, gdzieś wiesza, tylko że się zapatrzył w kogoś albo zasłuchał się. I w języku greckim używano takiego idiomu zawisał. Zawisał, słuchając go, eksekremato. To oznaczyło, że ci ludzie byli całkowicie oddani, lgnęli do Jezusa. Jakby zawisali na Nim. Dlaczego o tym mówię? Bo, wiecie, bracia i siostry, dla każdego z nas życie jest zbyt ciężkie. I dla mnie, i dla Ciebie. To jest oczywiste. I tu nie ma w tej świątyni żadnej osoby, która mogła powiedzieć, że dla niej życie jest zbyt lekkie. Albo że sobie świetnie radzi z życiem i nigdy nie miało problemów. Od momentu, kiedy człowiek tylko uzyskuje świadomość, życie jest za ciężkie. Masz 7 lat, za ciężko jest. Masz 14 lat, zbyt ciężko ci jest. Przerasta cię to wszystko. Masz 24 lata, przygniata cię to. Masz 34 lata, przeraża cię. Masz 44, nie masz już siły. 54 i tak dalej, i tak dalej. Tak jest. Przerasta nas i przygniata życie. Tylko pomyśl o sobie, o swoim życiu w tej chwili, o tej sytuacji, w jakiej aktualnie się znajdujesz. Jest ci za ciężko. Im bardziej stajemy się dojrzali, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z ogromnego ciężaru, jakim jest dla nas samo istnienie. A co tu mówić jeszcze o grzechach, problemach, kłopotach, chorobach i przyszłości, którą dobrze, że nie znamy, bo gdybyśmy ją znali, aż strach skończyć. Według oficjalnych danych 1/3 populacji tej Unii Europejskiej nie radzi sobie z życiem i korzysta z pomocy terapeutów, grup wsparcia, psychologów, psychiatrów, pomocy duchowej itd. To są oficjalne dane i tylko ci, którzy naprawdę zgłosili się. Podejrzewam, że duża część ludzi nawet nie korzysta z żadnej pomocy. Nie przyznaje się do tego, że nie radzi sobie z życiem. Albo może okresowo sobie tylko radzi z życiem, bo czasem patrząc na sąsiadów, na bliskich, przyjaciół, mówimy, o temu to jest dobrze, on taki uśmiechnięty, albo ta to jest dopiero szczęśliwa i się wszystko udaje. Tak jest do czasu. To jest taki okres, epoka prosperity. Później, a wcześniej czy później się kończy. Nawet Jezus nie żył cały czas szczęśliwie. Nawet Bogu się na tej ziemi nie żyło tak, że cały czas miał fajnie. I ani mnie, ani tobie też tak nie będzie. Może nie byłoby nam tak ciężko, mnie i tobie, gdybyśmy dostrzegali nasz los, gdybyśmy ten nasz los interpretowali, samych siebie, sens życia, wartość tego, to po co żyjemy i dlaczego i dla kogo, a nawet nieszczęścia, gdybyśmy nie interpretowali według swoich kryteriów, według tego, co my sobie wyobrażamy o naszym życiu. Tylko gdybyśmy szukali wyjaśnienia w słowach ponadludzkich, pozaludzkich, w boskich słowach. Ale w całym tym gąszczu, w jakim jesteśmy zagubieni, jak Adam i Ewa w raju, nasi prarodzice doszli do wniosku kiedyś tam, że nie potrzebują Boga, że sami są bogami i sami sobie wytłumaczą życie i sami sobie dadzą radę z życiem i tego Boga ze swojego życia wykroili. I to jest coś, co mamy zakodowane, nawet nie wiemy o tym, że od małego dziecka Pan Bóg to jest Bozia. Pan Bóg to jest ktoś, kogo się wiesza na ścianie, na krzyżyku ładnym, ale się nie liczymy z Nim, z Jego słowem, z Jego wyjaśnieniem, z Jego podpowiedzią, z Jego wsparciem. Dopiero później, kiedy już kręgosłup jest kilka razy połamany, nogi posiniaczone, guzy na głowach, część włosów wydarta z rozpaczy, wtedy mówimy, Boże, pomóż. I pomaga. Co ma zrobić? Lepiej późno niż wcale. Ale oszczędzilibyśmy sobie wielu niepotrzebnych cierpień, bo są i takie, i potrzebne, i niepotrzebne.
Gdybyśmy od razu go chcieli słuchać, ale kto go tam chce słuchać? Łatwiej posłuchać muzyki z MP3 niż Pisma Świętego. Próbujemy swych sił, mając jedynie autonomiczny program uczynienia się szczęśliwym, bo ty i ja myślimy o jednym, jak tu żyć szczęśliwie. I to jest, co jest twoim marzeniem w sercu, to jest to, że chciałbyś być szczęśliwy, ja też. Tylko według czyjego programu to szczęście próbujemy osiągnąć? Bożego czy swojego? Czasem swojego, a później Bogu mówimy, że to jest Jego, nie? Że mu wmawiamy, że to są Jego pomysły, Jego wola. Że Jego wolą jest to, że grzeszyliśmy, że Jego wolą było to, żeśmy spaprali coś, że Jego wolą było to, żeśmy krzywdzili innych albo nas krzywdzili. Gdzie to jest Jego wola? Czy Bóg chce źle? Efekt jest taki, że mamy coraz więcej ludzi chorych, załamanych, zrozpaczonych, z nieudanym losem, zawiedzionych na życiu, nie pojmujących właściwie, co się z nimi dzieje. Gdyż każdy z nas ma oczywiście wbudowane w serce dążenie do szczęścia. Jak to powiedziałem, ten taki osobisty program uczynienia się szczęśliwym. Ale i to jeszcze nie przemijającego szczęścia, do tego dążymy, żeby zawsze być szczęśliwymi. Czyli ktoś, kto ma trochę więcej oleju w głowie, to myśli sobie, co to znaczy, że zawsze chcesz być szczęśliwy, że wiecznie chcę być szczęśliwy. Nazwie to po imieniu, explicite verbis. Czy też par excellence, wiecznie szczęśliwym. No ale kto może zapewnić sobie wieczne szczęście? Z tych wszystkich nas, ludzi żyjących zaledwie 60, 70, a jak ktoś jest mocny, to 80 lat. Jak to można wiecznie być szczęśliwym, jak samo życie doczesne nie trwa wiecznie? Wygląda na to, na jakąś złośliwość kogoś, kto nas stworzył. Tak w pierwszym momencie możemy pomyśleć, że Bóg dał nam w serce pragnienie bycia szczęśliwym z kimś, samemu, z czymś i to na wieki. Chcemy, żeby zawsze tak było. A z drugiej strony nie dał nam środków, ani narzędzi do osiągnięcia szczęścia, bo nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. I to nas rozdziera. Chcemy być szczęśliwi i nie możemy sobie tego zapewnić. Dlaczego tak jest? Czyżby Bóg był złośliwy? Że pokazuje nam taką ogromną truskawkę, która nazywa się szczęście i jednocześnie pozbawił nas zębów i ust. I jeszcze ręki, żeby go wyciągnęła. Byłaby to straszna udręka, gdyby złośliwa udręka Pana Boga, że chcesz, człowieku, czynię Cię stworzonym do szczęścia, ale niemożliwe jest to, żebyś to osiągnął. Okropne by to było. Rzecz w tym, problem w tym tkwi, że Bóg nam dał pragnienie szczęścia jako dowód, że jest ono możliwe do osiągnięcia i że tak naprawdę tylko tego wiecznego szczęścia pragniemy, ale nie dał nam narzędzi do osiągnięcia naszego, bo On chce nam zapewnić to szczęście. On ma te narzędzia. On ma te środki do zapewnienia nam szczęścia. I tego nie możemy pojąć przez jakieś 30-40 lat. Dopiero później, przy jakimś puknięciu w głowę, wejściu gdzieś w futrynę, coś nam się odkleja w mózgu, jakaś prawdopodobnie klepka i wpadamy na pomysł, żeby raczej z Nim dyskutować nasze życie. I to jest dobry pomysł. Chociaż szkoda, że tyle żeśmy stracili po drodze różnych okazji i spapraliśmy wiele rzeczy. Ale lepiej późno niż wcale. Tak więc chcę powiedzieć wam, bracia i siostry, że Bóg dał nam pragnienie bycia szczęśliwym, ale tylko On je może nam ofiarować, zapewnić, dać. Dlatego jest to konieczne, żebyśmy z Nim żyli. Nie tylko siedzieli w ławce, ale wręcz na Jego kolanach. Nie jesteśmy przyzwyczajeni oddawać, powierzać, zwierzać się Bogu, prosić Go o cokolwiek. Być może z tego powodu, że nasi rodzice też nas odzwyczajali od tego, żebyśmy liczyli na nich. Gdzieś to zostaje. Nie jesteśmy przyzwyczajeni z Bogiem dyskutować, uzgadniać to wcielenie w życie tego projektu naszego uszczęśliwienia.
A życie jest zbyt ciężkie. Nawet ciało ludzkie potrafi być ciężarem trudnym do zniesienia. Obliczono, że człowiek w ciągu życia zużywa 70 ton materiału biologicznego. Oczywiście te komórki gdzieś obumierają, każdej godziny kilkadziesiąt milionów czy bilionów komórek obumiera i odpada. Nawet tego nie obserwujemy. Gdybyśmy nie pozbawiali się tego ciężaru zamierających komórek biologicznych, gdyby one wszystkie w nas zostawały, to pod koniec życia wyglądalibyśmy jak wielkie słonie albo hipopotamy. Byłoby nam się trudno poruszać. Ale nawet jeśli odpadają te wszystkie biologiczne, zbędne materiały, to i tak nam ciężko czasem się poruszać. Nawet z łóżka wstać. Życie jest ciężkie. Ale ciało to nie jedyny ciężar, który znosimy. O wiele trudniej znieść uczucia. O, tutaj to jest dopiero ból. To jest jak jeden wielki siniak, to nasze serce. Aż lęk dotknąć to. Gniew, zazdrość, miłość, nienawiść, lęk, przebaczenie, nieprzebaczenie, urazy, złość itd. To wszystko, wiele z tych uczuć i innych uczuć wymyka się nam stale spod kontroli, jak węże, które są złapane w ręce. I choć to brzmi tak przyjemnie, że kogoś nazywamy uczuciowym, to w istocie rzeczy człowiek uczuciowy to jest ktoś taki, kto po prostu jest człowiekiem cierpiącym. Komu jest zbyt ciężko. Doprawdy tylko nieliczni radzą sobie z własnymi uczuciami i to też nie do końca. Reszta jest powalona na łopatki. Albo gniewem, albo lękiem, albo miłością nawet, bo to wcale nie jest takie do końca przyjemne uczucie, raczej rozdzierające. Albo zazdrością. Które z tych uczuć naprawdę dla człowieka jest ulgą? Otóż żadne. Życie jest zbyt ciężkie. Czy inaczej jest ze stanami utrwalonych już uczuć, na przykład z jakimś smutkiem, z depresją, z żałobą po kimś zmarłym, albo z tęsknotą z jakimś ukochanym, albo z rozpaczą. Autoagresja, depresje, nerwice. Czy jest ktoś, kto mógłby powiedzieć, że to jest zbyt lekkie? To jest zbyt ciężkie. Wreszcie nasze myślenie. Zdawałoby się, że ono przynajmniej przyniesie nam ulgę, ale i ono wcale nie jest takie ulgowe. Ono również sprawia, że go unikamy jak kłębowiska żmii. Umysł jawi się w nas jak gniazdo szerszeni. Jak ktoś, kto chce głębiej pomyśleć nad swoim życiem, to jakby coś wychodziło z nas, jakby rój myśli, które nas przerażają. Cóż wtedy czynimy? Albo kopiujemy czyjeś myśli, albo żyjemy bezmyślnie, odcinamy się od myślenia. Służą nam do tego bardzo skutecznie wszystkie media, bo gapiąc się chociażby w wiadomości, to człowiek nie myśli przez pół godziny. Ktoś inny za niego myśli, przez chwilę czujemy ulgę. Oglądając jakikolwiek film, człowiek nie żyje swoim życiem, tylko przygląda się czyjemuś i już nie czuje życia. W sumie to wszystko uśmierza tylko naszą świadomość i ból. Jesteśmy bowiem zakodowani do tego, żeby myśleć, ale nie umiemy myśleć i myśli też nam sprawiają cierpienie. I dlatego łatwiej nam jest od kogoś wziąć czyjeś myśli, chociażby od rodziców, od nauczycieli, autorytetów, aktorów, polityków, ekonomistów, sąsiadek, reporterów, do kogokolwiek, bo nasze osobiste myślenie jest dość bolesne i ciężkie. Jest w nas zresztą chaos, w którym brakuje porządkującego ten cały chaos, to tohu ławohu, porządkującego Słowa Bożego, które daje pewien porządek, popycha nasz umysł do jakiegoś myślenia, które już nie jest aż tak strasznym bólem, jakby się łapało ciernie rękami. Unikamy myślenia, bo ono najpierw oskarża naszą
naiwną bezmyślność, kopiowanie, udawanie, zamaskowanie, zakłamanie. Ciężko jest żyć w prawdzie, myśląc prawdziwymi myślami. Głębokie zastanowienie poza tym rodzi modlitwę, bo jak się człowiek tak głębiej zastanowi nad sobą, zacznie myśleć, to wcześniej czy później zacznie się modlić. No i to też rodzi ryzyko, że trzeba będzie przed Bogiem się odsłonić. Wolimy jednak autonomicznie czołgać się pod ciężarem swego istnienia, jak żółwie na wyspie Galapagos, pod ciężarem swych skorup, niż oddać Bogu swoje życie i powiedzieć: zawieszam się na Tobie. Jeden z egzystencjalistów, Albert Camus, napisał w swoich esejach takie słowa: zacząć myśleć to być podkopywanym. On nie wierzył w Boga. Dla niego uczciwe, autonomiczne myślenie to było wcześniej czy później doprowadzenie się do świadomości, że życie jest bez sensu. Rzeczywiście, jeśli Boga nie ma, życie jest za ciężkie i jest bez sensu. Ale jeśli jest Bóg, to wszystkie ciężary może wziąć Twoje i możesz odkryć w tym sens.